Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o lewicy i o człowieku lewicy, o Marcinie Giełzaku w cyklu Kim Pan jest. Za chwilę zaczniemy rozmowę, ale najpierw, jak zawsze, bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim patronom. To dzięki Państwu ten program ciągle jest niezależny i takim na pewno pozostanie niezależny od wszystkiego i na pewno będzie realizowany. Bardzo Wam dziękuję. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona i zostać współtwórcą Układu Otwartego, bo patroni często podpowiadają mi tematy albo pytania, to zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Pozdrawiam też wszystkich mecenasów, a teraz zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Marcin Giełzak, dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Marcin Giełzak, bardzo miło, jest autorem tej książki Wieczna Lewica. A cykl, w którym realizujemy w tej chwili, nazywa się Kim Pan jest. Więc kim Pan jest? Zawsze mówię, że nie jestem swoim własnym tematem i piekło sobie wyobrażam tak, że musiałbym napisać swoją autobiografię. Chyba nie zrobiłbym tego za żadne pieniądze. Ale rozumiem, że sam się proszę o to pytanie, bo ta książka, którą napisałem, jednak jest książką dość osobistą. Tutaj nie ma pozy na bezstronnego, zimnego obserwatora, czy historyka, czy socjologa. Więc gdybym miał na to pytanie odpowiedzieć jednym słowem, to chyba bym powiedział pisarzem. Po pierwsze dlatego, że jak A już nie się... aktywistą, działaczem? Nie. Kimś, kto chce zmienić Się- świat? Po pierwsze, jak już się napisało książkę, to na lepsze czy na gorsze, ale jest się pisarzem. Aha. Po drugie, metodą eliminacji bym do tego doszedł. To znaczy, byłem związkowcem, przestałem nim być i żyję. Byłem przedsiębiorcą, wypełniało mi to całe życie, wszystkie dni. Przestałem nim być, żyję. Działałem w trzecim sektorze. W ogóle starałem się mieć w miarę pełne życie, więc pracowałem we wszystkich trzech sektorach. I w państwowym, i w prywatnym, i w społecznym. Zresztą do tej pory działam w kilku fundacjach. Ale przestałem to robić jako swój główny obszar zawodowego zaangażowania i też żyję. A nie wyobrażam sobie, że mógłbym żyć, gdybym nie mógł pisać. To znaczy, gdyby zabrali mi pióro, to bym pisał ołówkiem. Jakby mi zabrali ołówek, to bym pisał rysikiem. Jakby mi zabrali nawet rysik, to bym pisał palcem i śliną na ścianie więzienia, ale bym pisał dalej. Chciałbyś. Takie marzenie, żeby zostać więźniem politycznym, to pewnie gdzieś Tylko siedzi. przez narcyzm, wiesz, ale tak. No jak się pisze książki, aforyzmy, to już się jest narcystą. Tylko przez narcyzm w tym rozumieniu, że tak, widziałem kiedyś taki piękny obraz, jak uwięzieni garibaldczycy, czerwone koszule, prawda? Piszą na ścianie więzienia jakimś tam scyzorykiem czy kawałkiem kamienia Viva Garibaldi. Myślałem, tak. Nie, no, jakbyś napisał książkę, takie listy z więzienia. Jedną z moich ulubionych książek są notatki więzienne Bobiego Sandsa, irlandzkiego socjalisty, niepodległościowca, bojownika irlandzkiej Armii Republikańskiej. Niesamowicie przejmujące. Ale wolałbym, żeby Bobby Sands był dzisiaj szpakowatym panem, który jest może posłem do irlandzkiego zgromadzenia, może poetą, bo miał taki talent, a nie żeby mając lat 20 kilka umarł w więzieniu. Nie życzę ci tego, broń Boże, ale taki co, jakbyś miał taki wątek więzienny, to by bardzo pasowało do tego wszystkiego, co robisz. Oczywiście zależy, za co byś siedział, tak? Ale za Kiedykolwiek poglądy, zostałbym więźniem sumienia w uśmiechniętej Polsce, to tak, no, żeby mnie chociaż internowali na moment, bo są tacy politycy, którzy do dzisiaj nie mogą tego przeżyć, że ich nie internowano. To tak, natomiast no nie mam jeszcze tylu przyjaciół tam po tamtej stronie, że ktoś by zadzwonił, żeby mnie wypuścić pewnie. Chyba byś poprosił gdzieś o azyl w Czechosłowacji. Jesteś bezpartyjnym PPS-owcem. Co to znaczy? To znaczy, że nie należę do żadnej partii politycznej i nie mam zamiaru się do żadnej zapisywać. A nie masz zamiaru tworzyć? Na pewno? Zobaczymy, co życie przyniesie, ale na pewno w żadnej przewidywalnej przyszłości nie wyobrażam sobie, żebym porzucił to, co do tej pory zbudowałem. To znaczy podcast, który mamy, społeczność, którą wokół niego zgromadziliśmy, kluby DLR, które są
w kilkunastu miastach, już niemalże w każdym mieście wojewódzkim i kilku miastach powiatowych. W samej Warszawie jest 200 osób niemalże w klubie DLR-owym, a zaraz powstaną nowe. Zaraz będzie Olsztyn, zaraz będzie Lublin, zaraz będzie spotkanie inaugurujące klub w Jeleniej Górze, dosłownie 11 stycznia. Więc nie wyobrażam sobie oddać teraz tego wszystkiego i powiedzieć, robimy partię. Po drugie, pytanie jest, co jest naszym Ale powołaniem. co nie chciał, no właśnie, nie Co jest chcesz naszym wpływać na powołaniem? rzeczywistość? Myślę, że już wpływam. Znaczy, myślę, że mając podcast, który jednak trafia do dziesiątek, do setek tysięcy ludzi, który w zeszłym roku zgarnia 3 nagrody podcastu roku Gratuluję, jest naprawdę ciekawe. i mając książkę, która się dobrze sprzedaje i ludzie zatrzymują mnie na ulicy, zatrzymują mnie w metrze albo na dworcu i mówią, że albo oglądają podcast, albo czytają, to myślę, że mam większy wpływ na rzeczywistość niż, dajmy na to, radny miasta Łodzi, który zdobył swój mandat, albo nawet jeden z 460 posłów. Ja jestem raczej przekonany co do tego, że robota, której na imię budowa lewicy w Polsce, to jest robota na pokolenie. No na pewno, ale Że jak jeśli ja chcesz, będę... ale dopóki nie wpływasz na legislację, dopóki nie wpływasz na działania rządu, no to ten wpływ jest dosyć iluzoryczny. Nie zgadzam się, że jest iluzoryczny, dlatego, bo od czegoś trzeba zacząć. Mhm. Uważam, że zbyt często było w Polsce tak, że ludzie o lewicowych poglądach czy aspiracjach chcieli zaczynać od dachu. Znaczy najpierw załóżmy partię, a potem się zobaczy. A nie, To zwróć na przykład uwagę, jak kolosalny jest problem z tym, żeby lewicowe ugrupowania miały swój ekosystem medialny, albo żeby były dobrze zrośnięte z ekosystemem pracowniczym, ze światem pracy, ze związkami zawodowymi, albo żeby miały jakieś stowarzyszenia. Tak? Nie mówię tu o zawracaniu głowy, typu, że postkomuniści mają ordynacką, tak? Mówię o jakiejś autentycznej lewicy, autentycznych, żywych siłach społecznych. postkomuniści mieli i media, i związki zawodowe, i Postkomuniści w ogóle bardzo dużo mieli, biorąc pod uwagę, że weszli do wolnej Polski ze wszystkim, co nagromadzili w czasach niewoli komunistycznej i jednym z powodów, dla których w Polsce nie mamy lewicy z prawdziwego zdarzenia, jest przecież to, że to miejsce po lewej stronie zostało zajęte przez tą kadrówkę wychowaną w duchu marksizmu, oportunizmu i ale kadrówkę bardzo sprawnych polityków. jeszcze po stypendiach w Stanach Zjednoczonych oczywiście. Ja im nie odmawiam sprawności w rozumieniu macherstwa, w rozumieniu takiej postsowieckiej polittechnologii. Natomiast nie nazywajmy tego lewicą. Ich jedyna pretensja ku lewicowości była taka, że kiedyś byli członkami partii komunistycznej, ale kto się zapisywał do partii komunistycznej w latach 80., dlatego, bo w komunizm wierzył. No, zapisywali się dla kariery, dla paszportu. Więc ci ludzie później dostali zadanie tworzenia lewicy. Gdybyśmy się zachowali jak Niemcy na przykład, którzy powiedzieli, że majątek monopartii komunistycznej musi przepaść na rzecz Skarbu Państwa i jeszcze tropili ten majątek, jeszcze bodajże w 2011 roku na jakiś kontach w Szwajcarii poznajdowali i też zabrali. Oczywiście wszystkie lokale, siedziby, to także, ale oni też naprawdę przeprowadzili lustrację. My raczej udawaliśmy, że ją robimy i oni naprawdę ciągali po sądach i sądzili. Erich Honecker umarł na wygnaniu w Ameryce Południowej. No nie muszę mówić, że Wojciech Jaruzelski czy Czesław Kiszczak nie mieli tego typu problemów, mieli pogrzeby z asystą wojskowym. Aleksander Kwaśniewski miał olbrzymi wpływ, był tak naprawdę jednym z twórców trzeciej RP, tak? Miał olbrzymi wpływ. I nie tylko zły. Czy dostrzegasz w Aleksandrze Kwaśniewskim czy Leszku Millerze jakieś cechy lewicowca, czy działania, które są bliskie lewicy? Czy to są ludzie, których za coś cenisz? W przypadku Leszka Millera nic mi nie przychodzi na myśl. W przypadku Aleksandra Kwaśniewskiego na pewno zostawił nas z najgorszą konstytucją w Unii Europejskiej. Dzięki niej mamy check and balances przynajmniej, bo się... Dzięki niej mamy paraliż, to znaczy my jesteśmy jedynym krajem, o którym mi wiadomo, gdzie kohabitacja dosłownie znaczy paraliż państwa. Czyli nie da się na przykład wysłać ambasadorów do ważnych krajów partnerskich, dlatego, bo nie wiadomo w sumie jak to jest. Niby rząd kieruje, ale prezydent podpisuje i tak jest w kilkudziesięciu sprawach. Konstytucja została napisana z założeniem, że zawsze będą rządzić dżentelmeni, którzy dla dobra ojczyzny się dogadają, a to jest
to, co się w biznesie nazywa założeniem heroicznym, tak? Że zwiększymy sprzedaż o 800%. No, nigdy nie można czynić tego typu założeń. Nie można zakładać, że będą nami rządzili aniołowie. Ani bestie, ani aniołowie, tak? Trzeba pisać konstytucję dla ludzi. To nie jest konstytucja napisana z myślą o ludziach, z krwi i kości. A co w niej dobre, to akurat przepchnęła Unia Pracy. I Ryszard Buga, i Aleksander Małachowski, bo Unia Pracy miała tym języczkiem uwagi i oni właśnie zawzięli się w tych punktach jak konstytucyjna gwarancja ochrony zdrowia bezpłatnej, czy edukacji, czy wreszcie ten absolutnie niewykorzystywany zapis konstytucji, na którym można by piramidy zbudować. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Gdyby nasza trzecia izba parlamentu, czyli Trybunał Konstytucyjny, chciał z tego zapisu korzystać, to na urzeczywistnianiu sprawiedliwości społecznej bądź nie, prawda, mógł sobie wyinterpretować, co by mu się żywnie podobało. Jeden raz posłużył się tym artykułem w sposób, w jaki ja bym chciał, za czasów SLD, kiedy powiedzieli, że eksmisja na bruk to jednak nie jest urzeczywistnianie zasad sprawiedliwości społecznej. Ale jeżeli chodzi o prezydenta Kwaśniewskiego, na pewno podobała mi się jego polityka wschodnia. Myślę, że pokazał, że jako postkomunista, jako człowiek dawnego reżimu, wszedł jednak do wielkiej polityki przez bramę narodową. Znaczy pokazał, że jeżeli chodzi o polską rację stanu i o nasze najbardziej egzystencjalne pytania, czy jesteśmy wciśnięci między Rosję a Niemcy, Niemcy są zneutralizowane przez obecność Amerykanów, przez Unię Europejską, przez to, że ich klasa polityczna się zmieniła. Rosja nie. Rosja dalej pozostaje zagrożeniem. Aleksander Kwaśniewski to widział. A można było mieć podejrzenia. Jan Nowak-Jeziorański miał podejrzenia, prawda? Co będzie, jak postkomuniści wrócą do władzy? Te obawy były kompletnie mylne, jak się okazało, bo chcieli iść na zachód i szli na zachód. To, czy szli na zachód, bo tak wiał wiatr historii z oportunizmu, czy szli na zachód, bo szczerze w to wierzyli, jest wtórne. Zabrali nas na zachód, a w sprawach ukraińskich uważam, że prezydent Kwaśniewski zachowywał się i z wizją, i z taktem. I mam takie poczucie, że jeżeli jest polski polityk dzisiaj, do którego moglibyśmy się odwołać jako do zakulisowego, starszego w narodzie, który być może mógłby ułatwić nam rozmowy z tamtą stroną, to mógłby to być Aleksander Kwaśniewski. Mhm. Aczkolwiek nie jest to cecha ani lewicowa, ani prawicowa. Nie, to po prostu jest cecha prezydencka, powiedziałbym. A wy jakąś lewicowość w nim widzisz? Szczerze mówiąc, nie. Ta książka, którą bardzo Państwu polecam, naprawdę jest intrygująca. Myślę, że intrygująca zwłaszcza dla ludzi, którzy nie czują się lewicowcami. Dla lewicowców myślę, że ona, bo dla ludzi, którzy, ja nie czuję się lewicowcem, ale jestem dosyć otwarty i ciekaw ludzi, którzy mają inne poglądy, chociaż bym się nie określał jako konserwatysta dzisiaj, ale raczej bardzo umiarkowany, ale dla mnie ona jest ciekawa, intrygująca. Natomiast dla lewicowców to ona jest, zresztą bym zaraz tu YouTube obecnie, wkurzająca, bym powiedział. Znaczy, dla ludzi, którzy określają się jako lewicowcy, pewnie bardzo często jest, musi wprawiać ich w zakłopotanie, wpychać w zakłopotanie. Tak, ale widzisz, na tym właśnie polega największa zaleta tego, że nie jestem politykiem, bo dziennikarz, pisarz, publicysta ma za zadanie opisać prawdę tak, jak ją widzi. Mhm. Widzi jakąś część prawdy. A polityk nie może pozwolić, żeby prawda się wydała. Tak. To są absolutnie konfliktujące powołania, więc Dlatego na przykład ja nie potrzebuję wiedzieć, ile osób by zagłosowało na mnie, jeśli powiem X, jeśli napiszę Y, więc mogę po prostu napisać to, co szczerze myślę. Zgadzam się z takim podejściem. Ja dlatego na przykład w Układzie Otwartym nie zapraszam polityków. Nie dlatego, że uważam wszystkich za złych ludzi, tylko jakby ich job to nie jest tłumaczenie rzeczywistości. Moją misją w Układzie Otwartym jest, żeby starać się tłumaczyć, co się dzieje. Tak, dodam jeszcze jedną rzecz. Moje doświadczenie z wywiadów z politykami jest takie, zazwyczaj rozmowy są dwie, no bo się rozmawia na offie i rozmawia się potem przed kamerą. Ta rozmowa na offie jest zawsze dużo ciekawsza. No tak. To jest... Znam, ponieważ robiłem wywiady z politykami przez dużą część swojego życia, zrobiłem ich bardzo wiele i znam większość z tych polityków. No to bardzo chętnie, gdybym mógł
nagrać szczere rozmowy, prawdziwe z kilkoma tymi głównymi postaciami. Myślę, że byłyby fascynujące, ale Tak. wiem, że jak wejdą Ci tutaj... ludzie, którzy mówią, że ich ambicją jest powiedzieć prawdę władzy, to ja zawsze odpowiadam, skąd myśl, że władza nie zna prawdy? Znają lepiej od ciebie. Bo jeszcze ma służby specjalne i wszelkiego rodzaju informacje, sposoby poznawania prawdy, których my nie mamy. Chodzi o to, że oni działają w sposób, w którym to, jaka jest prawda, jest bez znaczenia. Prawdę to oni zachowują dla siebie, a tak naprawdę dla nich polityka jest sceną, jest teatrem. E, Ta książka w tym nowym wydaniu, bo w pierwszym nie było wstępu, nie? Był inny. Ja przeczytałem to drugie wydanie, chociaż miałem pierwsze, ale nie zdążyłem przeczytać, a potem dostałem Drugie jest drugie. Jest w ogóle przepięknie wydana ta książka, naprawdę. Bardzo, bardzo gratuluję. Ukłony dla Sebastiana wydawnictwa. Sabaja, który był dyrektorem artystycznym tego przedsięwzięcia i to właśnie z nim wypracowałem nowy symbol dla lewicowości, czyli Prometeusza, którego widzimy na okładce. To chciałem cię zapytać. I to z nim opracowaliśmy tą czcionkę, kiedy mu tylko dałem bardzo prostą wskazówkę. Myśl o młodej Polsce. Aha. Bardzo, no teraz nie wiem do której kamery, chyba tutaj. Więc mam też autorski font. Bardzo, bardzo ładnie graficznie jest ta książka wydana i też gratuluję Prześwitom. Zresztą Prześwitom można gratulować wielu rzeczy. Nie wiem, jakim cudem jest wydawnictwo, które może tyle porządnych książek wydawać. Było moją Założenie. inspiracją wydać tą książkę u nich, bo miałem kilka propozycji, a najbardziej mi zależało na Prześwitach, dlatego, bo jeśli chodzi o humanistykę, oni naprawdę zdominowali ten obszar. Weszli na niego przebojem i teraz nie są gotowi oddać 1 metra. Są nieźli, ale bardzo ładna jest ta książka. Jest przyjemnie ją przeglądać. Ale pierwsze zdanie brzmi tak, czym jest lewica? Jak mnie o to ktoś pyta, jak nikt mnie o to nie pyta, to wiem. A jeśli spróbuję to wytłumaczyć, nie wiem. Jak się dowiadywałeś ty sam jakby wewnętrznie, czym jest lewica, albo że ty jesteś lewicowcem? Jak to do ciebie u ciebie było? Kiedy to się zaczynało? Już tak, od kiedy zacząłeś myśleć o tym, usłyszałeś słowa lewica, prawica, to już wiedziałeś, gdzie jesteś, czy przechodziłeś jakieś ewolucje? Na pewno przechodziłem ewolucję, nie ufałbym nikomu, kto by powiedział, że ich nie przechodził. To trochę tak jakby rozmawiać z chrześcijaninem, który by powiedział, nigdy nie miałem wątpliwości, to nigdy o tym nie myślał. To w takiej sytuacji natychmiast przychodzi mi na myśl genialne sformułowanie księdza Tischnera, który powiedział, że jeśli nie ma żadnej walki, żadnych zmagań, żadnych wątpliwości, żadnych przemyśleń, to co Bóg ma zbawić, skórę i kości? Więc oczywiście, że były i gdybym miał opisać swoje poglądy jak powiedzmy w liceum, to bym powiedział bardziej liberalne. Nigdy nie przechodziłem fazy korwinowskiej, to muszę przyznać. A bardzo wielu znajomych, których mam, mówi, tak, no jest taki moment w gimnazjum. Ja tego nigdy nie miałem. Dlatego, że to myśli bardzo logicznie i w prosty sposób, nie? I to jest Oferuje bardzo proste intrygujące. rozwiązania skomplikowanych problemów. Tak. Natomiast Logiczne. moje źródło wiary wtedy było gdzie indziej. Ja zawsze byłem blisko strefy startupowej, młodego biznesu i patrzyłem z wielkim podziwem, zanim to było modne, na Dolinę Krzemową, na technologię. Bardzo wierzyłem w zbawienie przez technologię. Czytając wstęp tej książki, zabrnąwszy niewiele dalej niż 2., 3. strona, już wiesz, że ta wiara mnie opuściła. W ogóle wiara w postęp mnie opuściła, ale wtedy w to wierzyłem bardzo. Jak porządny lewicowiec, nie wierzę w postęp. Jak ci lewicowcy, których podziwiam. Tak. Możemy do tego wrócić później. Ale bliskość kręgów biznesowych, startupowych sprawiała, że domyślnie tam się ma poglądy liberalno-liberalne, czyli liberalne gospodarczo, liberalne światopoglądowo, jak to się u nas mówi. I dopiero później zacząłem dostrzegać, jak żyje reszta z nas. Pierwsza ważna rzecz to na pewno były lektury i studia. Na studiach już na pewno byłem socjaldemokratą, to już wtedy odczuwałem. Albo jakiś moment, albo jakieś zdarzenie, albo jakaś książka, albo jakiś człowiek, coś co tak... Nie było cię takiej drogi do Damaszku czy do Emaus, gdzie nagle światło mnie uderzyło. Nie było takiego momentu, że miałem takie uczucie, że srebrna kula wystrzelona prosto w czoło. Nie.
czy diamentowa kula wystrzelona prosto w czoło, czytując pułkownika Kurza, ale narastające poczucie skumulowane tym, że składasz własnej duszy obietnicę, ale na pewno takim doświadczeniem formacyjnym dla mnie było odkrycie całej tej lewicowej literatury na studiach i to mówię szeroko, od Naomi Klein, Sławoja Žižka po Stefana Żeromskiego i Andrzeja Struga. Na pewno jak przeczytałem Sen o szpadzie Żeromskiego, to miałem poczucie, że w to wierzę. Mógłbym to rzucić na stół i powiedzieć, w to wierzę. Bo bardziej niż w Naomi Klein. Dużo bardziej, tak. Mhm. Kolejna rzecz, krytyka polityczna w Łodzi i Nowy Obywatel, też w mieście Łodzi. Wtedy to żyło. Wtedy to Świetlica Krytyki Politycznej to było miejsce, w którym przychodziło się na spotkania. Ja rozmawiałem, tak jak teraz z tobą, w takiej odległości z Karolem Modzelewskim albo ze Sławojem Žižkiem. I to były absolutnie formacyjne doświadczenia. Ważną lekturą z tamtego okresu był też Etos Lewicy profesora Andrzeja Mencfela. Kiedy mu wysyłałem tą książkę, to w dedykacji mu napisałem, że bez jego etosu lewicy nie byłoby tych moich roztrząsań o etosie lewicy. W pewnym sensie on się znajdował, pisząc tą książkę, w podobnym punkcie, dużo bardziej dramatycznym, to znaczy profesor Andrzej Mencfel pisał etos lewicy w stanie wojennym. Czyli kiedy słowo lewica kojarzyła się już tylko z przemocą milicyjnej pałki i dyktaturą ciemniaków. A on pisze o Krzywickim, o Brzozowskim. Pokazuje, że w ogóle był jakiś nieodkryty kontynent. I ta pamięć nie może przepaść. Dalej pamiętam pierwsze protesty. Pamiętam pierwszy protest, na którym byłem w życiu, to był protest przeciwko odpłatności za drugi kierunek studiów. Byli tam młodzi socjaliści, były tam młodzieżówki, byli jacyś niezrzeszeni. Poznałem wtedy dużo ludzi. Pamiętam jakieś blokowania eksmisji, tego typu rzeczy. A później pamiętam bycie w związku zawodowym, w Solidarności. Kontynuowałem rodzinne tradycje. Ale pracowałeś? Czy byłeś Nie, działaczem? byłem działaczem. Mhm. Zresztą wyleciałem z pracy za działalność związkową. Więc miałem swój moment przeskoczenia przez płot. I kolegów, którzy żądali przywódcy. Jaka była, kto cię wyrzucał za działalność związkową? W sensie, jakiego typu to? Pracowałem w instytucji kultury. Aha. I tam była długa walka z dyrekcją, która tam ćwierć wieku siedział ten sam dyrektor. Wielu ludzi żartowało, że się ustrój zmienił. Nazwa placówki się zmieniła. A czy nie zły kapitalista cię wyrzucił? Nie. Potem zostałeś... Układ polityczny. Okay. I właśnie pamiętam, jak sekowana tam była ta działalność związkowa i że mieliśmy bardzo silne poczucie, że tu jest załoga, tu jesteśmy my i jest ta druga strona. I faktycznie poczułem realność Solidarności. I zresztą jak byłem dzieckiem, to mój wujek, brat mojej matki, mnie zabierał do siedziby Solidarności. Tak? Od sierpnia 80 roku był, tak jak mój ojciec. Mojego dziadka wyrzucili z wojska w PRL. Nie chciał się zapisać do partii. Więc to też były takie rodzinne pewnie. A potem zostałeś przedsiębiorcą. To lewicowiec nie może być przedsiębiorcą? Wszędzie na świecie lewicowcy są przedsiębiorcami. No, znaczy ci, którzy się nazywają lewicowcy, to tacy lewicowcy, których często nie stałem przedsiębiorcą, łącząc te dwie rzeczy. To znaczy, ja już wtedy byłem powiedziałbym, takim chrzcie bojowym i miałem już mocno uformowane poglądy. Ale jednak zawsze były to poglądy socjaldemokratyczne, a nie komunistyczne na przykład. Tak. To dla mnie jest rzeczą oczywistą, że właściwy model gospodarki, ten, który działa, to jest gospodarka trójsektorowa i to, co by się uczenie nazwało wolnorynkowym państwem dobrobytu. To jest Szwecja, a nie Korea Północna. Tak. To jest Norwegia, a nie Wietnam. Ale też między Szwecją a Koreą Północną jest bardzo dużo rozmaitych wariantów. Zależy, kogo zapytasz. Tak? Leszek Kołakowski to mistrzowsko podsumował, że jeżeli słowo socjalizm pasuje zarówno do tego, co się dzieje w Szwecji, jak i do tego, co się dzieje w Korei Północnej, to słowo nic nie znaczy. No.
Natomiast, a jednak coś znaczy. Natomiast wróciłem do swoich korzeni, bo cała ta kreatywność i wyrywność i takie my przeciwko światu, które musi mieć człowiek, który zakłada startup, mi było bliskie. Zresztą nadal jest mi bliskie. Przecież dokładnie z tego samego ducha powstał nasz podcast. No właśnie, to bardzo przedsiębiorcze. Masz takie przekonanie, czy podzielasz takie przekonanie, że przedsiębiorcy to jest sól tej ziemi, ludzie, którzy to oni tworzą? To jest jedno z ziaren Mhm. soli tej ziemi. To znaczy, Ale ważne. oczywiście, podobnie jak ważni są ludzie, których w pandemii nazywaliśmy nieodzownymi czy niezbędnymi pracownikami. Solą tej ziemi są pielęgniarki, solą tej ziemi są pracownicy w handlu, którzy sprawiają, że możemy położyć jedzenie na stole. Solą tej ziemi są nauczyciele, są policjanci, są żołnierze. I myślę, że przy całym szacunku do przedsiębiorców, sam byłem całe życie przedsiębiorcą, jednak chciałbym, żebyśmy przywrócili więcej równowagi i żeby ludzie znowu zaczęli podziwiać żołnierzy, strażaków i pielęgniarki. Bardziej niż tylko tych, którzy umieją zrobić dobry biznes, którzy umieją taniej kupić, drożej sprzedać, którzy umieją zwodować produkt. To nie są nieważne rzeczy. Mhm. Natomiast to nie jest wszystko. I kult przedsiębiorcy jest jak każdy kult. Jest jak każde immanentyzowanie eschatonu. Samo ubóstwienie kończy się samo ośmieszeniem. Cenię przedsiębiorców, ale bardzo mi daleko do kultu przedsiębiorców, który Kult jest w w Polsce. ogóle nie jest dobrą rzeczą, ale ważne jest to, żeby rozumieć, jaką oni rolę odgrywają, tak? I korzystać też z ich wiedzy, z ich doświadczeń, które są niebanalne, nie? No bo to ci ludzie, zwłaszcza w Polsce w tych ostatnich 35 latach zbudowali wiele i oni musieli się zmagać z całym tym. Żeby ci wypłacić System. coś w walucie konkretu, jeśli o przedsiębiorców chodzi, to powiem, że ja byłem krótko, ale byłem w partii politycznej, byłem w partii Razem za młodu. Nawet byłem w jej władzach regionalnych w województwie łódzkim i jedną z rzeczy, które zaproponowałem razem z grupą kolegów i koleżanek była karta przedsiębiorczości, która czerpiąc z rozwiązań skandynawskich, kanadyjskich, nowozelandzkich miała właśnie pokazać, w jaki sposób moglibyśmy rozbić fałszywą solidarność między drobnym przedsiębiorcą a rekinem biznesu, między wielką korporacją a mikroprzedsiębiorstwem, między startupem a Januszeksem. Mhm. I że moglibyśmy naprawdę sporo przedsiębiorców przyciągnąć do siebie, pokazując im, że ta cała rozgrywka nie sprowadza się tylko do tego, żeby mieć taniego pracownika, że model rozwojowy na tym osadzony i tak nie przetrwa. Ten projekt wtedy upadł. Rada Krajowa się na niego nie zgodziła, ale nadal uważam, że był to projekt dobry, a potem zanosiliśmy się śmiechem w gronie ludzi, którzy to stworzyli, ponieważ kawał z tego był w Konstytucji dla biznesu Mateusza Morawieckiego, ale już bez tych rozwiązań propracowniczych, które my proponowaliśmy. Jak powiedziałem, że tę książkę, domyślam się, że dla wielu ludzi określających się jako lewicowcy może być bardzo drażniąca. I porozmawiajmy o tych rzeczach, które mogą być dla nich drażniące. Jest takie zdanie, jedna z twoich myśli, aforyzmów. Pacyfizm prowadzi do wojny, anarchizm do dyktatury, klerykalizm do ateizmu. Myślę, że bardzo mi się to podoba. To drażniące różne strony naszej sceny czy naszego świata. Spotkałeś się z takimi agresywnymi reakcjami lewicowców czytających twoją książkę albo słuchających tego, co mówisz? Spotkałem się z agresywnymi reakcjami lewicowców nie czytających mojej książki i nie słuchających tego, co mówię. To spotykam się z nimi codziennie. Czy gdybym miał spróbować ocenić, z której strony usłyszałem najwięcej słów, które mogłyby ranić, gdybym się tym przejmował, i z którymi spotkało najwięcej nienawiści, nie hejtu. Nie używajmy takich eufemizmów. Jeśli ktoś życzy ci śmierci, albo życzy, żeby złe rzeczy spotykały członków twojej rodziny,
albo liczy na to, że stanie ci się jakaś krzywda, zostaniesz skancelowany albo pobity. Jeżeli ktoś ci pisze, dla takich jak ty jest dół z wapnem, to nie jest hejt, to jest nienawiść. Co najwięcej mnie spotkało z lewej strony tego rodzaju nienawistnych komentarzy. Na drugim miejscu pewnie byliby konfederaci, ale na drugim. Aha. Niestety to, co ciebie spotkało, nie wiedziałem o tym, że takie rzeczy cię spotkały, przyznam, ale nie jest czymś rzadkim. Nie? Znaczy, Nie. to spotyka A po ludzi drugie o bardzo różnych... A po drugie ludzi. To spotykało mnie Mhm. tylko w internecie. Mhm. To też jest tak, bardzo ale charakterystyczne, oczywiście. bo ten zamek wampirów, nie? Ci ludzie, którzy żyją tą śmieciową energią, którzy się skrzykują, którzy się umawiają, że wejdą na przykład na stronę, gdzie się wycenia książki i przed premierą mojej książki, kiedy nikt jej jeszcze nie czytał, będą mi dawać 1 gwiazdkę. Mhm. Ci ludzie, którzy komentują masowo filmik z twoim udziałem na zasadzie kopiuj wklej. Albo ci ludzie, którzy... To dam ci historię z życia wziętą. Brałem udział w jakiejś dyskusji i powiedziałem, no jeśli jest jedna rzecz, w której zgadzam się z Marine Le Pen, to na pewno jest to świeckość państwa. I ktoś tylko wyciął, że zgadzam się z Marine Le Pen, tak to i wszyscy mówią, sam się przyznał. Znaczy ktoś, kto to robi, ktoś na przykład photoshopuje twoje tweety, ktoś, kto wycina twoje wypowiedzi z jakiejś konferencji, tak żeby wyszło, że powiedziałeś coś innego niż powiedziałeś, przecież wie, co robi. To nie jest tak, że on źle zrozumiał. A z tym się spotykałem, ale co jest istotne? Dziwnym trafem nikt do mnie nigdy nie poszedł w pociągu i nie powiedział czegoś takiego. Nikt nigdy nie przyszedł na spotkanie klubu DLR. Spotkania są wszystkie otwarte i przychodzą na nie, no dopiero co mieliśmy spotkanie w Łodzi, 80 osób było. Tam tych ludzi nie ma. Oni żyją w internecie i żyją internetem i świetnie. Tam jest ich miejsce i niech z tej pieczary nie wyłażą. Tak, niestety takich ludzi po wszystkich stronach jest dużo, bo to nie jest moim zdaniem charakterystyczne tam, nie wiem, dla lewaków, prawaków czy liberałów. Tego jest dużo wszędzie, się z tym, każdy, kto jest gdzieś tam publicznie obecny, z tym się często spotyka. No i miejmy nadzieję, że to nie wychodzi, bo czasem wychodzi, nie? Znaczy czasem się zabija Pawła Adamowicza albo strzela się do Donalda Trumpa, albo do... Wiesz, mogę ci powiedzieć zabawną historię, jak kiedyś i przyznaję, że to przynajmniej było u nich godne jakiegoś respektu. Ludzie zaangażowani w jakieś tam skrajnie prawicowe ruchy. Kiedyś jeden z nich do mnie napisał, że panie Marcinie, powiem panu, że jak przyjdzie kiedyś dzień sznura, to pana rozstrzelamy. Z szacunku. A inny kolega dopisał, nie, zostawimy pistolet z 1 nabojem na stole. Więc nie mówcie, że duch rycerski w narodzie zginął. No tak. Pierwsze... Dzień sznura dla niewtajemniczonych to jest ten, kiedy na drzewach zamiast liści będą wisieć socjaliści. Ja pamiętam czasy, kiedy mówiło się nie o socjalistach, tylko o komunistach. I to nie był nie było to wyraz niechęci do tej ideologii, tylko do reżimu. W trzeciej RP zauważ, antykomunizm jest traktowany jako przejaw zoologicznego upodlenia ludzkiej godności. Antysocjalizm jest kompletnie normalną postawą każdego przyzwoitego człowieka i naprawdę dużo ludzi spotkałem na swojej drodze, którzy mi dowodzili, jak wielkimi ludźmi i wielkimi patriotami byli Edward Gierek albo Wojciech Jaruzelski, ale Jan Józef Lipski oszołom. No tak, tak. Ta pierwszy aforyzm numer 1, jest ich tam pod 800, nie? W tej książce. Jest dosyć okrutny. Pierwszy dla masz lewicy. ustawiać dyskusję. Krótka historia lewicy. 3. stan, 3. świat, 3. droga, 3. płeć. Możesz Powiedz mi, rozwinąć... że było inaczej. Nie, ja się z tym zgadzam, ale myślę, że lewicowcy wewnętrznie się gotują, jak to... Zależy, to którzy czytają. lewicowcy. Mhm. Jeżeli ja robię szybką przebieżkę po tym, co ostatnimi czasy czytam w prasie i widzę na przykład, jak Keir Starmer w Wielkiej Brytanii mówi partia służby, a nie partia protestu. Jak Mary Lou McDonald w Irlandii mówi, to my jesteśmy tą partią patriotyczną. Jak
Mette Frederiksen mówi zdrowy rozsądek, a nie ideologia, albo czerwony ład, a nie zielony ład. Jak jedna z szwedzkich posłanek mówi, wracamy do domu ludu. Dla Szwedów to jest czytelne, Volkshemmet, tak? To jest ta idea takiego przemieszania patriotyzmu, egalitaryzmu, demokracji i takiej szwedzkości, ludowości. Mówi to posłanka swoją drogą kurdyjskiego pochodzenia, tak? Dorzucając, Szwedem trzeba być w sercu, a nie tylko w papierach. Jeżeli ten wątek patriotyczno-narodowy u ciebie bardzo silnie jest obecny, co nie jest cechą charakterystyczną, nie wiem, pewnie większości lewicowców w Polsce. Obecnie nie. Natomiast historycznie było dokładnie odwrotnie. I nasza niepodległość została fundamentalnie wywalczona przez lewicę niepodległościową. Pierwszym naszym premierem był Ignacy Daszyński, drugim Jędrzej Moraczewski, a ostatnim uznawanym przez cały świat był Tomasz Arciszewski. Notabene rządził w Londynie po Mikołajczyku w koalicji z Narodową Demokracją. Dwa żelazne ugrupowania niepodległościowe. Lubię powtarzać, że nie zrozumie historii III Rzeczpospolitej, kto nie zrozumie, że w ramach akcji inwigilacji prawicy inwigilowana była Polska Partia Socjalistyczna. Natomiast spójrz nawet obecnie na ruchy niepodległościowe. Partia Pracujących Kurdystanu, Szkocka Partia Narodowa, katalońscy niepodległościowcy. To wszystko są partie lewicowe. Więc może jest tak, że lewicowcy wywalczają niepodległość, a potem prawicowcy ją zagospodarowują. Właśnie takie zdanie: właściwym habitatem socjalizmu jest naród, nie ludzkość, państwo, ani świat. No to tak samo tu można by wstawić konserwatyzmu i konserwatyści poczuliby się znakomicie z tym zdaniem. Mam nadzieję, dlatego, bo jak możemy porozmawiać jak Polak z Polakiem, to zapewne się na końcu tej dyskusji jakoś dogadamy. Dodałbym jak demokrata z demokratą. Mi są bliżsi inni demokraci niż na przykład lewicowcy, którzy demokratami nie są. Bliżej mi do Hadeka czy do liberalnego demokraty niż do komunisty. I niż do kawiorowego lewicowca? Tak, no bo to jest po prostu liberał. Do globalisty? To są po prostu liberałowie. To są ludzie, którzy powtarzają scenariusz napisany przez kompleks korporacyjno-aktywistyczny. To jest dokładnie taka lewica, jaką korporacje chcą mieć. Jest dla nich zupełnie niegroźna i jest dla nich... robi ich robotę za nich. Ta lewica kulturowa, która jest w Kalifornii, tych właśnie wielkich... Na uczelniach, tak. Ale też... nie kto inny jak Bernie Sanders powiedział, otwarte granice to jest ideał Wall Street Journal, to jest ideał braci Koch. Co jest z tego dla amerykańskiego robotnika? To jaka... co to jest lewica dzisiaj? Przy czym powinna być lewica dzisiaj? Bo co to jest lewica, to każdy sobie określi. Twoim zdaniem. Moja lewicowość fundamentalnie się bierze z lojalności. Z lojalności po pierwsze względem pewnego etosu i pewnej tradycji politycznej, która w polskim kontekście jakiego etosu? Jest bardzo stara. Czyli kiedy mówię o tradycji politycznej, to mówię o tym, co się zaczęło od Jakobinów polskich, Kościuszki, przez Towarzystwo Demokratyczne Polskie, przez Czerwonych w Powstaniu Styczniowym, PPS, Legiony, WRN, po lewą flankę Solidarności. Wielka tradycja. Jak mając taką tradycję można się do niej odwrócić plecami, zastanawiam się. A z drugiej strony lojalności wobec polskiego ludu, takiego jakim on jest. Znaczy trzeba patrzeć na ludzi takich, jakimi są, a na rzeczy takie, jakimi być powinny. Ale zawsze byłem bardzo daleki od tego, co akurat u naszej, tej niepostkomunistycznej lewicy jest chorobą, z której mam wrażenie, że oni się już nie wyleczą. Partia rozczarowana ludem postanowiła rozwiązać lud. Słuchacze Radia Maryja? Słuchacze Radia Maryja po pierwsze są moimi rodakami, po drugie są obywatelami, po trzecie, kiedy się wejdzie między nich, to bardzo szybko się okazuje, że ich troski, ich problemy
To są dokładnie te troski i problemy, które i my odczuwamy, albo które my chcielibyśmy rozwiązać. To są bardzo lewicowe troski. To są troski o emeryturę, o rentę, o mieszkanie. To są troski o to, że córka wyjechała do Anglii i już się z nią nie widuje, bo wyjechała powiedzmy jeszcze za czasów Ewy Kopacz. To jest moje też doświadczenie pokoleniowe, tak? Na podwórku, gdzie się wychowywałem, wszyscy wyjechali. Do Irlandii, do Anglii, do Norwegii. Pokolenie właściwie zniknęło. Niektórzy wrócili. To ale podwórko niektórzy... było gdzie? W jakim W mieście? Łodzi, Aha. w mieście Łodzi, przy ulicy Uniwersyteckiej. Swoją drogą ciekawe socjologicznie doświadczenie, dlatego, bo to było dokładnie takie miejsce, które w latach 90. przecież to się zdarzało dużo częściej niż teraz, wszystko się mieszało ze wszystkim. Znaczy dzieci prawników i wykładowców mieszkały w tych samych blokach, co dzieci robotników. I wydaje mi się, że to zresztą jest cecha miasta Łodzi do dzisiaj. Jest Warszawka, jest Krakówek, ale nie ma Łódki. Łódź jest bardzo egalitarna, jest odruchowo egalitarna. Studenci i menedżerowie bawią się w tych samych klubach. Do dzisiaj. Ale pamiętam uzmysłowienie sobie jednego bardzo prostego faktu. Ci z nas na tym podwórku, którzy mieli rodziców posiadających wyższe wykształcenie i wykonujących biało-kołnierzykowe zawody, też odebrali wyższe wykształcenie i wykonują biało-kołnierzykowe zawody. Ci z nas, którzy mieli rodziców, którzy pracowali fizycznie i żyli od pierwszego do pierwszego, pracują fizycznie i żyją od pierwszego do pierwszego, a ci, którzy mieli rodziców, którzy siedzieli w więzieniu, też potem siedzieli w więzieniu. Z, powiedziałbym, dziedzictwem pozycji społecznej niemalże 1:1. Oczywiście są wyjątki, ale to są wyjątki potwierdzające regułę, co też kazało mi sobie stawiać pytania, czy to jest po prostu seria zbiegów okoliczności, czy też jest jakiś systemowy problem. Chociaż oczywiście ja też starałem się od tego swojego uwarunkowania rodzinnego nieco uciec w bok, dlatego, bo ja byłem wychowany w takiej typowo polsko-inteligenckiej atmosferze, że fundamentalną miarą wartości jest odebrane wykształcenie, a następnie wykonywanie inteligenckiego zawodu, przy czym posiadanie pieniędzy jest podejrzane. Normalny człowiek... Dalej tak uważasz? Nie, ale nigdy tak nie uważałem. To znaczy normalny, uczciwy człowiek pracuje w budżetówce i zarabia mało. A ktoś ma pieniądze, to jest podejrzane. Musiał się gdzieś wybrudzić. Musiał gdzieś pójść na jakiś kompromis, na który się nie idzie. No tak w latach 90., 2000 to przecież przedsiębiorcy to byli podejrzani goście. Musieli nakraść. Tak. Ale to ja dokładnie to pamiętam. Znaczy, moja rodzina była urzędniczo-wojskowa od pokoleń. Tak? Albo mój ojciec był pierwszym nieżołnierzem. Tak? No, w pewnym sensie jego ojciec, no bo go z wojska wyrzucili. Tak? Ale od czasów zaborów. Tak? Mężczyźni szli do wojska. A później... Poszedłbyś też? Poszedłbym. Znaczy nie na służbę, jak nas zaatakują. Musiał. No jak nas zaatakują, tak, musiał, to jest poszedł. ta opcja jest na stole, Tak, nie? tak. Jakbym musiał. Ale w sensie jakbyś musiał, dobra, jak nas zaatakują Tak. Nie chciałbym za być... 3 lata czy za 5 lat, tak? Uważam, że nie nadaje się na zawodowego oficera. Nie mam tej konstrukcji psychicznej i tak dalej. Nie, za 5 lat, nie wiem, miejmy nadzieję, że to się nie stanie, ale niestety nie możemy powiedzieć, że to jest jakaś fantasmagoria, tak? Mogą nas zaatakować. I co wtedy robisz? Nie ma nic gorszego niż z pozycji absolutnego bezpieczeństwa i w bezpiecznym, ciepłym studiu telewizyjnym mówić: idę na ochotnika i niech mnie wysyłają w pierwszej linii, ale może powiem przynajmniej tak. Wiem, że żyłbym do końca życia w wstydzie, gdybym postąpił jakkolwiek inaczej, więc po prostu nie wyobrażam sobie, że mógłbym szanować człowieka, który w sytuacji, w której jego kraj zostałby napadnięty, na miarę swoich możliwości by go nie bronił. Trzeba umierać za ojczyznę?
Drzewo wolności musi być podlewane krwią patriotów, tak. Za ojczyznę, którą rządzi Donald Tusk albo Jarosław Kaczyński? Donald Tusk czy Jarosław Kaczyński są epizodami. To jest ile lat z 1000. Polska w granicach dających się objąć ludzkim umysłem jest wieczna. A PiS i PO nie są. I gdybym teraz zaczął wymieniać nazwiska przedwojennych premierów, albo nawet premierów z lat 90., żeby porozmawiali sobie o a co myślimy o Janie Krzysztofie Bieleckim. Większość ludzi, która słucha tego programu, nie wiedziałaby, o kim mówimy. Więc nic tak nie koncentruje umysłu, jak przeczytać gazety sprzed 3 tygodni, prawda? Nagle się okazuje, co jest ważne, a co nie. Więc oczywiście, czy to byłby Donald Tusk, należałoby walczyć o Polskę, którą by rządził Grzegorz Braun albo Robert Biedroń. Obie te perspektywy są straszne. Dla mnie też obie perspektywy są straszne, ale także w tej książce jest napisane dla lewicy często, dla Polski zawsze. Trzeba wiedzieć na poziomie czysto wykonawczym, technicznym, że się tak wyrażę. Jakiekolwiek szanse realizacji programu, który tu jest chociażby zarysowany, istnieją wyłącznie w ramach suwerennego państwa narodowego. Jeśli go nie ma nawet co śnić o tym, co wiedzieli lewicowcy od zawsze. Dlatego Federalna Europa. Dlatego federalna Europa, no to jest, jak pięknie powiedział Philippe Séguin, koniec rewolucji francuskiej. To jest, jakbyśmy wrócili do Austro-Węgier. Federalna Europa, po pierwsze, nigdy nie będzie demokratyczna. To jest niemożliwe. Nie może być demokracji bez demosu. Demosu nie ma. Nie ma czegoś takiego jak naród europejski i nigdy żaden eurofederalista, a rozmawiałem z wieloma, nie odpowiedział mi w jakikolwiek przekonujący sposób na problem naczelny, który postawił jeszcze Kazimierz Kelles-Krautz, dyskutując z Różą Luksemburg na temat niepodległości Polski, problem przegłosowanej większości. Znaczy, nawet jeśli stworzymy instytucje parademokratyczne, jak się wchodzi do Parlamentu Europejskiego, to tam jest taki wielki napis tutaj się dzieje demokracja. Ja mam wrażenie, że im głośniej ktoś krzyczy, że tutaj się dzieje demokracja, tym silniejszą ma świadomość, że musi się... Jeszcze w Parlamencie Europejskim to jeszcze się może dzieje, ale w Komisji Europejskiej, z byciem, co stoi za Komisją Europejską, tam demokrację... Z byciem prawdziwym demokratą jest jak z byciem silnym człowiekiem. Jak musisz mówić, że nim jesteś, to pewnie nim nie jesteś. Ale na czym polega problem przegłosowanej większości? Tam bardzo praktyczny przykład, żeby nie było, że tylko mamy przykłady z historii. Mamy teraz Mercosur na stole. I we Francji wszystkie ugrupowania reprezentowane w parlamencie są przeciw. Wszystkie. Le Pen, Mélenchon, Macron, ludzie, którzy nienawidzą siebie nawzajem, w tej sprawie są absolutnie zgodni. A Ursula von der Leyen mówi, no i co z tego? Bo my Niemcy mają w tym decyzję, bardzo twardy interes. Czyli Francuzi mają inny. Tak, czyli po pierwsze wyrzucony drzwiami interes narodowy wrócił oknem, a po drugie, w czyim imieniu w takim razie Ursula von der Leyen składa podpis? No na pewno nie Francuzów, skoro wszyscy są przeciw i mówią to ustami swoich demokratycznie wybranych przedstawicieli. A wyobraźmy sobie, że nie mówimy o jakimś traktacie handlowym. Wyobraźmy sobie, że mówimy o sprawach fundamentalnych, o polityce wobec Rosji. I nagle słyszymy, rozumiemy, że chcielibyście na przykład wzmocnić swoją wschodnią flankę, jeżeli chodzi o rozlokowanie wojsk albo budowę stosownych zabezpieczeń na granicy, ale my mieliśmy głosowanie, z którego wyszło, że akurat trzeba raczej na Morzu Śródziemnym więcej zainwestować, bo tam się ludzie obawiają masowej migracji i tak dalej. Jak chcesz pogodzić interes Portugalczyka i Łotysza? Zwłaszcza jeżeli oni sami nie czują, że należą do jednego ludu. Jak chcesz egzekwować od ludzi na przykład poświęcenia, realne poświęcenia, żeby oddali w podatkach więcej swoich pieniędzy, nie mając oczywistego argumentu, że robią to dla swoich rodaków, z którymi wiąże ich wspólnota, zarówno wspólnota tu, teraz, na miejscu, bardzo realna. Bo naród to nie jest
jak mówią szczególnie nieinteligentni ludzie, wspólnota zmyślona. Znaczy ona jest tak realna jak ten stół, jak my, którzy tu siedzimy. My to mamy we krwi i w kościach. To jest w naszym języku, w naszej kulturze, w naszych odruchach, w metaforach, których używamy, kiedy mówimy, w przykładach historycznych, na które się powołujemy, w literaturze, którą znamy. Tak? To są Tatry i Bałtyk i wszystko to, co znamy. To jest bardzo realne. I teraz mówisz temu człowiekowi, no, zrozum, że kiedy płonie ściana domu twojego sąsiada, to ciebie rzecz dotyczy. To jest mocny argument. A teraz przenieś ten argument na poziom bądź patriotą strefy wolnego handlu. Albo, To jest jak bycie tak. patriotą, to jest jak powiedzenie moją ojczyzną jest strefa wolnocłowa. To nie zadziała, to nigdy nie zadziałało w historii. Chyba że ktoś by mi pokazał w perspektywie 100 lat, 1000 lat, że Europa może być jak Indie. Może być tym drugim subkontynentem Azji, takim państwem cywilizacją, gdzie są różne języki, różne religie, różne tradycje, ale mamy świadomość, że jesteśmy cywilizacyjną jednością, ale nie jesteśmy. która powinna być państwem. Całe szczęście, że nie jesteśmy. Na tym polega piękno Europy. Cywilizacyjnie uważam, że istnieje między nami bardzo głęboka więź między Polakami, Niemcami, Francuzami, Hiszpanami, Holendrami. Jesteśmy bardzo osobną częścią świata. Nigdy nie dam się przekonać do tego, co często słyszymy, że co to jest europejska kultura? To jest tolerancja i różnorodność. Tolerancja i różnorodność to wchodzą na etapie, jak już się ma swoją kulturę i swoją cywilizację i swoje wartości, ale toleruje się te inne, ale same w sobie nie są treścią niczego. Prawda? Natomiast istnieje pewna naturalna solidarność między nami, między Zachodem i ta solidarność powinna być zorganizowana. Temu zorganizowaniu nadaliśmy imię Unii Europejskiej. Świetnie. Powinniśmy mieć Erasmusa i powinniśmy mieć Europejską Agencję Atomową. Powinniśmy wspólnie realizować program kosmiczny. Powinniśmy handlować. Powinniśmy razem produkować amunicję. Jeżeli akurat mamy podobne armaty, ale możemy wykorzystać nasz potencjał w ten sposób. Ale nikt mnie nie przekona. To nie znaczy, że nie możemy, że nie musimy mieć własnych fabryk amunicji, bo kiedy zacznie się oczywiście wojna, współpraca, to zaczniemy mieć inne interesy. Współpraca jest czymś innym niż ujednolicenie. I teraz nikt mnie nie przekona do wizji, którą ostatnio słyszę bardzo często. Europejska obrona i kupuj europejskie. Nie da się kupić europejskiego. Kupujesz szwedzkie albo francuskie. Tak. Mamy drugiego największego eksportera broni na świecie w granicach Unii Europejskiej, czyli Francję. Wiadomo, co oni mają na myśli, kiedy mówią kupuj europejskie. Tymczasem po pierwsze, ja chcę mieć całą ofertę. Może kupimy francuskie, ale zobaczymy też koreańskie, ale zobaczymy też amerykańskie, ale zobaczymy też, jakie nam się żywnie podoba. A po drugie, jeżeli potrzebujemy szybko, no to może się okazać tak, że szybciej jest z Korei. A my potrzebujemy szybko, biorąc pod uwagę, z kim graniczymy, jakie mamy problemy. Więc ja oczywiście rozumiem francuskiego patriotę, francuskiego nacjonalistę, który mówi mi, no tak, ale no jest w naszym interesie, żebyście wy kupili Cezara na przykład, albo żebyście wy kupili Rafala, albo żebyście wykorzystali z naszych rozwiązań. On wykonał swój obowiązek, ja wykonam swój. On chce dobrze dla swojego kraju, ja chcę dobrze dla swojego. Ale rozumiejmy, na czym ta gra polega. Tak, to jest bardzo... Boże, przerażony jestem, ile razy się z tobą zgadzam. Do tej lewicy, bo jeszcze tak o tej lewicy chciałem, żebyśmy trochę więcej pogadali, a już 52 minuta nam pyka. SLD, Nowa Lewica, Partia Razem, krytyka polityczna, to ty się w tym nie... To nic z tego? Punktowo oczywiście. Ja znajduję takie elementy na przykład programu, zwłaszcza Partii Razem, z którymi się zgadzam. Myślę, że to wybrzmiało w mojej niedawnej rozmowie z Adrianem Zandbergiem, którą przeprowadziliśmy w podcaście Dwie lewe ręce. Jeśli chodzi o składkę zdrowotną, podatki, rozliczne urządzenia społeczno-gospodarcze, mówimy jednym głosem. A z czym się nie zgadzasz? To też uważam, że wyszło w tej rozmowie.
Na pewno nie zgadzam się bardzo ostro z tym stanowiskiem, które jest typowe zresztą dla polskiej lewicy, że państwo narodowe to jest taki westfalski przeżytek, to jest XX wiek, to jest śmieszne wręcz, że ktoś jeszcze się na to porywa. Według mnie to jest jedyny wehikuł, który może urzeczywistniać socjaldemokratyczny program. Według mnie mądrze powiedział myśliciel, który jest mi bardzo bliski z tych współcześnie tworzących, czyli Maurice Glassman, lider Blue Labour, czyli tej frakcji, powiedzmy, socjal-konserwatywnej w brytyjskiej Partii Pracy, który powiedział, że metr Sèvres lewicowości, Narodową Służbę Zdrowia, zrujnowaną przez torysów przez ostatnie 2 dekady, ale tak jak ona się nie narodziła skorumpowana na pewno, tak? Ona była kolosalnym cywilizacyjnym osiągnięciem. Powiedział, Partia Pracy ją przyjęła za czasów Clementa Attleego jedną ustawą przegłosowaną w parlamencie. Zróbcie to teraz. Komisja Europejska powiedziała zaraz, a co jest z tym zapisem, a co jest z tamtym, tu nie jesteście w zgodzie z jakimiś rozporządzeniami i tak dalej. Podobnie z nacjonalizacjami, podobnie z protekcjonizmem, podobnie z wspieraniem własnego przemysłu, czy własnego handlu, czy własnych usług. Tak? To wszystko było po prostu głosowanie w parlamencie. Suwerenny lud zadecydował, czy w Anglii suwerenny parlament zadecydował i wdrażamy w życie. I nikt inny nie ma tutaj nic do powiedzenia. Tymczasem oni w to nie wierzą. Prawda? Oni, kiedy mówią my, zresztą takie spięcie w pewnym momencie, kiedy ja mówię, ale ja się ciebie pytam, co mamy zrobić, a ty mówisz Europa. Nie opowiadaj mi o Portugalczykach, o Łotyszach, o Francuzach i o Niemcach. Co my Polacy, co mamy zrobić? A nie, to się nie da. To myślimy kompletnie inaczej. No myślisz kompletnie inaczej, znaczy z nimi częściowo kompletnie inaczej. Z nową lewicą, rozumiem, to w ogóle nie twój świat. To, co ta lewica postkomunistyczna, to nie twój świat. To dlaczego w Polsce ciągle nie ma lewicy, którą ty byś akceptował i którą byś uznał, że tak, to jest taka... Przecież są ludzie o wrażliwości lewicowej w Polsce, tak samo jak są liberałowie i konserwatyści. Socjologowie mówią, że 1/4 z nas to jest elektorat, który jak ich odpytać, jakbym po prostu pójść po takiej poprawnej politologicznie ankiecie, tak? To znaczy, a co myślisz w tej sprawie, a co myślisz w tej sprawie, to wychodzi z tego socjaldemokrata. No to czemu tak sobie nie radzicie, drodzy lewicowcy? Powodów jest wiele. Zacząłbym od tego, o czym już wspomniałem, ale to tylko to podbiję. Od dramatycznego falstartu. No tak. To Myślę, znaczy, że to jest sytuacja, w której po pierwsze lewicowość kojarzyła się z czarną nocą komunizmu. Była sytuacją, w której bardzo trudno było jej bronić. To jeszcze się zbiegło w czasie z zachłyśnięciem się przecież rynkiem, liberalizmem, z zachłyśnięciem się tym, że nie ma żadnej alternatywy, co mówił każdy telewizyjny ekonomista. Pamiętam, jak na studiach, ja jestem trochę starszy od ciebie, nosiliśmy takie znaczki element antysocjalistyczny z dumą. Nie dlatego, że byliśmy antysocjalistami, tylko tak mówili komuniści na młodych działaczy tam. Tak. Komuniści reżimowych. komuniści Jest taki znaczek EA, pamiętam, bardzo fajny, element antysocjalistyczny. Komuniści przekonali... W związku z tym gdzieś nam się kodowało coraz bardziej, ta lewica to jest syf. Komuniści przekonali naród, że złodziej jest właścicielem, a gwałciciel jest mężem, prawda? Czy oni po prostu problem skradzionych sztandarów PPS-u, tak? Oni to ukradli, oni nie mieli nic. Oni wzięli władzę w Polsce jako po prostu rosyjska agentura, kropka. Komunista widział robotnika, szedł odebrać but od szef. Ale minęło 35 lat i dalej nic. To PiS jest to był lewicową problem, nośnikiem prawda? pewnych idei waszych. I teraz drugi błąd, jaki popełniono. PPS czy Unia Pracy powinny były być w twardej opozycji wobec tego i powiedzieć tak, nawet jak przegramy wybory, nie wejdziemy do parlamentu, zachowamy czystość, zachowamy dystans od tamtych i w kolejnym rozdaniu możemy uzyskać wynik lepszy. Pod ten czas będziemy budować struktury, będziemy robić własne media, będziemy nawiązywać współpracę ze związkami zawodowymi, etc. Nie, wybrali tą krótką i łatwą ścieżkę. Dostańmy jakieś miejsce na listach od postkomunistów i bądźmy posłami, bądźmy senatorami, a i niektórzy myśleli, weźmy rady nadzorcze. No to mieli co chcieli. I kolejna sprawa. Te środowiska tak zwane nowolewicowe, one tkwią w kolosalnej kulturowej sprzeczności, która według mnie jest niemożliwa do przepracowania. To znaczy oni
chcą być partią, która reprezentuje interesy polskiego ludu, de facto tym ludem pogardzając, i nie przyjmując do wiadomości tego, co przyjęli do wiadomości politycy, których wymieniałem 45 minut temu. Przy wszystkich ich wadach, możemy o tym rozmawiać godzinę, ja się też z nimi w bardzo wieloma sprawach nie zgadzam i ich za wiele rzeczy krytykuję. Ale czy Keir Starmer, czy Mette Frederiksen, czy Lula w Brazylii, czy szwedzcy socjaldemokraci teraz, ale już w niemieckim SPD się odzywają takie głosy, ale i hiszpańskie PSOE się zmienia w tym kierunku. Oni po prostu przyjęli do wiadomości, że lud w swojej masie jest patriotyczny, jest dość konserwatywny. To nie znaczy, że jest ortodoksyjnie prawicowy. To jest bardzo często mylone. Bardzo ciekawych rzeczy można wyczytać chociażby w badaniach naukowych dawnych i profesora Gduli, kiedy jeszcze był profesorem Gdulą, nie ministrem Gdulą, i Sławomira Sierakowskiego i Przemysława Sadury. Tam z tych badań w ogóle nie wyłania się taki obraz polskiego ludu, który fundamentalnie to nienawidzi gejów. Tam takie odpowiedzi w tych badaniach pogłębionych są częste, że jasne, przecież jeżeli mam, nie wiem, dwie kobiety, które żyją ze sobą 20 lat, chcą mieć jakieś sprawy podatkowe załatwione, chcą mieszkanie po sobie dziedziczyć, chcą się odwiedzać w szpitalu, przecież nie jestem potworem, tak? To jest bardzo częsta reakcja. To samo z uchodźcami. Znaczy, jeśli to jest uchodźca, jeżeli pokażesz mi kurdyjską rodzinę, która ucieka przed państwem islamskim, jeżeli pokażesz mi libańskich chrześcijan, którzy mówią, gdzieś musieliśmy jechać, wybraliśmy kraj Jana Pawła II, prawda? To jasne. Jak możemy, nie wiem, kobietę z dzieckiem, której męża zamordowali islamiści, prawda, zostawić? To wynika z tych badań. Więc ten dystans do ludu też bierze się z, powiedziałbym, jego karykaturalnego postrzegania. Tak. Ale tak, jest konserwatywny. Jego opisywania przez lata. Tak, ale jest dość konserwatywny w wielu sprawach i raczej ma takie podejście, rzekłbym, jak dobry rzemieślnik, 2 razy mierz, raz tnij. Pracujesz z delikatnym materiałem. Kiedy mówimy o takich rzeczach jak naród, jak rodzina, jak państwo. Niepochopnie. Nie tylko kierując się modą, nie tylko kierując się tym, że jest jakiś akademicki bestseller w Kalifornii, to trzeba teraz tak zrobić, jak oni robią. Bardzo wiele z tych rzeczy, zwłaszcza w tym obszarze najbardziej intymnym, zostało skolonizowanych przez taki biolibertarianizm. Biolibertarianizm? Tak, czyli takie na przykład poczucie, że a co mi kto będzie mówił, że są 2 płcie? Jest tyle, ile ja mówię, że jest. Dlaczego? Bo ja jestem wolnym człowiekiem, jestem wolnym konsumentem na wolnym rynku. I ja mogę ustalić, prawda, że ja jestem, tworzyć, prawda, kolejne orientacje, kolejne płcie, dlatego, bo to jest moje przyrodzone prawo jako wolnej jednostki. To jest taka libertariańska redefinicja człowieka, że ty jesteś w gruncie rzeczy czystym duchem, który jedynie zamieszkuje to ciało, ale możesz z nim zrobić wszystko, tak? Bo ono jest takim samym narzędziem, jak wszystko inne, co cię otacza. I skoro w internecie na przykład, a wiesz, młodzi ludzie jednak żyją fundamentalnie w internecie, możesz dowolnie wymieniać skórki i możesz dowolnie zmieniać tożsamości. Możesz jutro założyć inne konto z innym zdjęciem profilowym, innym imieniem, nazwiskiem i tak dalej. To czemu nie możesz tego powtórzyć, prawda? I to jest najważniejszym problemem współczesnego świata. Ale też spójrz na przykład na to, jak kapitalizm się w to wpasowuje. No przecież to też jest wielka branża, prawda? I to też jest wielka branża na przykład surogacji. Młode kobiety w Indiach, jeśli chodzi o europejskie, na Ukrainie, rodzą dzieci bogatych kobiet, które mówią, ja nie mam czasu na ciążę. Wyobrażasz sobie gorszy rodzaj proletaryzacji człowieka niż powiedzenie, zamienisz swoje macierzyństwo w usługę, swoje ciało w inkubator i to będzie po prostu przedmiotem handlu, sprzedaży. I jeszcze ludzie mówią, że to jest lewicowe. Tak? Że No to tak jest, samo jak to jest prostytucja, która zaczęła być nazwana to są seks workerki, które muszą być... Tradycyjnie lewicowym programem była walka z prostytucją, prawda? No, zawsze była walka jako po prostu poniżenie kobiet z klasy pracującej przecież. I kiedy w czasie rewolucji 1905 roku palono domy publiczne i wieszano sutenerów, to wiesz, kto był wśród tych, którzy bronili tego? Janusz Korczak. Mhm.
Powiedział, nie, to było uzasadnione. A wiecie, dlaczego było uzasadnione? Krucza 15. Widziałem kobiety, które sprzedawały 12-letnie dzieci. I nadal, na przykład w Norwegii i wielu innych lewicowych partiach, w programie jest delegalizacja prostytucji poprzez karanie klienta. Więc jeśli ktoś mówi seks, pork i tak dalej, to niech powie rozlicznym partiom socjalistycznym i socjaldemokratycznym, że są faszystami, bo oni jeszcze się nie załapali na to, że prostytuowanie kobiet i mężczyzn to takie świetne rozwiązanie. Narkomania. Zwróć uwagę, jak straszliwa jest ta normofobia, jak ona zniechęca przyzwoitych, normalnych, uczciwych ludzi, ojców, matki, rodzin, którzy patrzą na tą normofobię, ludzi, którzy uwznieślają patologię, uwznieślają prostytucję, która jest złem, uwznieślają narkotyki, które są złem, a właściwie już nagle prawo do narkotyzowania się staje się prawem człowieka. Znowu czysty kapitalizm, zauważ, prawda? Jeszcze jedna branża, jeszcze więcej pieniędzy można wyciągnąć na krzywdzie, na upodleniu, na zniewoleniu człowieka tymi używkami. Pornografia też jest narkotykiem. Ale na przykład bezdomność, no to co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to co się dzieje w Kalifornii, kiedy ludzie ci mówią, że to jest styl życia. To jest taki sam dobry wybór jak twój, o co ci chodzi? Jesteś uprzedzony wobec społeczności bezdomnych? Nie podoba ci się, że na bulwarze zachodzącego słońca są namioty po horyzont? Że twoje dzieci idąc do szkoły robią slalomy między odchodami i strzykawkami? Co ci się nie podoba, bigoto? Co ci się nie podoba, faszysto? Prawda? Gdy tymczasem tradycyjnie lewicowy program co mówił? Housing first. Jak to jest rozwiązanie problemu bezdomności? Nie uwznioślenie bezdomności, danie ludziom mieszkań i odpowiedzenie sobie na pytanie, dlaczego są bezdomni. Bo mamy epidemię opioidów w Stanach Zjednoczonych. No to zróbmy coś z tymi opioidami. To jest niesamowite, jak ta normofobia, ten lęk przed normalnością, to poczucie, że każda transgresja, każde przekroczenie granicy natychmiast jest czymś dobrym. Tymczasem ludzie chcą żyć życiem rodziny swojej, chcą mieć normalną pracę, bezpieczne miejsce pracy, chcą mieć bezpieczną ulicę. Zobacz na przykład, jak się usprawiedliwia uliczną przestępczość. Te zakupy przy użyciu przemocy, nie? Że ktoś tłucze szybę w sklepie i wynosi buty i się mówi, że nie, to jest taka redystrybucja i tak dalej, że gangi narkotykowe są w tej chwili bronione przez ludzi na lewicy, którzy mówią, że nie, oni są ofiarami systemu i tak dalej. Co by o tym powiedzieli staroszkolni lewicowcy? Że to jest właśnie cały brud kapitalizmu, prawda? Znaczy Lula w Brazylii nie mówił, że gangi narkotykowe to jest taka trochę forma socjaldemokracji na ulicy, że oni po prostu kradną. Oni nie kradną bogatym, oni kradną biednym. Oni niszczą życia biednych. I nic się w tej Brazylii nie zmieniło, Zalway. Nie, zmieniło się tyle, że policja i wojsko odwojowywały te dzielnice. I kiedy tam weszły, to za nimi wchodził posterunek policji, to za nimi wchodził urząd, a za nimi wchodziła kawiarnia. Za nimi wchodził jakiś drobny biznes, bo znowu tam wróciła cywilizacja. Więc dla mnie na przykład lewicowym hasłem byłaby wojna do samego końca i bez żadnej litości. Na przykład z gangami narkotykowymi. Słuchając się już na koniec, jesteś dużo bliżej konserwatystów niż liberałów. Być może. W wielu sprawach chyba nie mielibyście problemu się porozumieć. Na pewno nie jestem liberałem, tak? Od takiego wysokiego poziomu nie zgadzam się z liberalną antropologią. Na przykład nie uważam, że istnieje coś takiego jak człowiek sam dla siebie. Nie znam takiego bytu. Nigdy go nie spotkałem. Spotkałem Polaków i Japończyków, spotkałem mężczyzn i kobiety, spotkałem biednych i bogatych. Nigdy nie spotkałem człowieka. Więc liberalizm ma błędną antropologię. Uważam, że ma błędną socjologię ze swoją wiarą w autonomiczną, racjonalną jednostkę podejmującą decyzje na wolnym rynku. Znowu, nie ma czegoś takiego. Ludzie żyją w społeczeństwie i w społecznościach, są ukształtowani przez nie, a skoro ma błędną wizję człowieka i społeczeństwa, no to oczywiście, że ma błędną wizję polityki.
de facto nie ma wizji polityki, prawda? W liberalizmie jest tylko krytyka polityki, jest tylko wyznaczanie granic polityki i polityczności. Chodzi o to, żeby trzymać się zasad gry, bo gra nie ma nic oprócz zasad, gra nie ma celu. Tymczasem dla mnie gra ma cel, tak? Ja chcę szklanych domów, a nie przestrzegania formalnych ram systemu. Bardzo ci dziękuję, Marcinie. Dziękuję bardzo. Ta książka to właśnie nie jest książka to jest książka, do której warto zaglądać i nie trzeba jej czytać tak, po prostu wziąć i przelecieć w jeden weekend, bo to bez sensu. Ja trochę tak To tak jak przygotowując jeść się, cukier z cukiernicy. Trzeba to rozpuścić. przygotowując się do tej rozmowy, Myślę. tak, no, zwłaszcza ostatni weekend przed naszą rozmową, tak czytałem intensywnie i to mnie denerwowało, bo Nie się wiem, czy tak- widziałeś, co Paulina Matysiak napisała na odwrocie Tak. ćwiczenia duchowe. Tak. I zgadzam się. Ja, z tą książką można z wieloma tu myślami, można się nie zgadzać, można się zgadzać. To Mam nadzieję. Państwu nie będę... Tylko ten, mówił, kto co- mnie zdradzi, będzie mnie wart. Tak, natomiast w moim przekonaniu jest bardzo intrygująca i pobudzająca do myślenia i warto ją sobie tam zaglądać. Można, ma taki urok, że nie trzeba się martwić, że się to przeczytało dopiero tyle, bo można ją zaglądać sobie na różne strony, nie trzeba jej czytać chronologicznie też. Natomiast jest bardzo pobudzająca do myślenia, niewątpliwie. I bardzo ci dziękuję, Marcin, za to pobudzanie do myślenia. Myślę, że w polskim życiu publicznym jest to bardzo, bardzo potrzebne. Bardzo bym chciał, żeby taka lewica, żebym mógł się z takimi ludźmi nie zgadzać. To byłoby bardzo przyjemne. Mam nadzieję, że kiedyś z tego czegoś wyjdzie jakiś ruch polityczny wasz jednak i że znajdziesz się tam kiedyś na końcu, czego ci życzę. Dzięki serdeczne i dzięki za wizytę tutaj. Dziękuję bardzo za zaproszenie. A, i jeszcze jedna rzecz. Marcin się zgodził wystąpić w Szkole Przywództwa Instytutu Wolności i już w najbliższej edycji, to dla tych z Państwa, którzy już tam będziecie albo planujecie być następnym razem, to informuję, że właśnie pozyskałem przed tymi zajęciami nowego wykładowcę, bo Szkoła Przywództwa, tak jak Układ Otwarty, jest bardzo otwarta na różne punkty widzenia. Wejdźcie na stronę szkołaprzywództwa.pl, jeśli jesteście zainteresowani. Tam można już zostawić swój adres mailowy, jeśli byście chcieli aplikować. Marcin, bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Czekam na Wasze komentarze. Napiszcie, co sądzicie. Jeśli się nie zgadzacie, proszę bardzo, ale piszcie w sposób taki akceptowalny, nieagresywny. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nagraj to w blisko.